wcześniejszych filmów wiemy, w jaki sposób działa baza pytań i jak ją sobie możemy skonstruować i jak możemy tworzyć w niej kategorie, podkategorie w odpowiednim kontekście, czyli w kontekście całego kursu lub w kontekście konkretnego quizu. Wiemy też, jak szybko możemy stworzyć bazę wielu pytań, więc teraz zobaczmy, jak te dwie umiejętności możemy połączyć po to, żeby stworzyć test składający się z pytań losowo dobieranych z większej puli, a nawet nie z jednej puli, ale z kilku podkategorii. Czyli mamy egzamin końcowy. Na razie w tym egzaminie końcowym nie mamy dodanych żadnych pytań, ale jeśli przejdziemy do bazy pytań, to zobaczymy, że mamy w tej bazie pytań w kontekście dla testu egzamin końcowy mamy utworzone kilka kategorii. Na razie te 3 kategorie przyroda, turystyka i wiedza o górach są puste, ale mamy już jakieś pytania w kategoriach czy w podkategoriach o szczyty, zarówno w kategorii z pytaniami trudnymi o szczyty, jak w kategorii z pytaniami łatwymi o szczyty. I teraz zobaczmy, w jaki sposób możemy sobie skonstruować test, który będzie zawierał losowo dobrane pytania z tych dwóch kategorii. W pierwszej kategorii z pytaniami trudnymi mamy 8 pytań, w drugiej kategorii mamy 9 pytań. Czyli wracamy do naszego egzaminu, klikamy edytuj zawartość testu i uwaga, klikając przycisk dodaj, jeśli byśmy wybrali opcję dodaj nowe pytanie, to byśmy po prostu dodali jedno pojedyncze pytanie i musielibyśmy je tworzyć tutaj od zera. Gdybyśmy wybrali opcję z bazy pytań, to byśmy mogli wybrać konkretne pytania z naszej bazy, którą już mamy przygotowaną. Natomiast jest tutaj też opcja losowe pytanie. I wybierając tą opcję, decydujemy, z jakiej kategorii chcemy pytanie losować, czyli na przykład z kategorii łatwych pytań o szczyty i wybieramy, ile takich pytań z tej kategorii ma być wybranych. Czyli na przykład z tej kategorii szczyty pytania łatwe, która zawiera 9 pytań, chcemy wylosować 3 i klikamy dodaj losowe pytanie. I mamy już dodane 3 losowe pytania z tej właśnie kategorii. I w analogiczny sposób możemy sobie dodać kolejne losowe pytania, tym razem z kategorii pytań trudnych o szczyty i z tych 8 pytań powiedzmy, że studentowi mają być wylosowane 2 i klikamy dodaj losowe pytanie. I w tej chwili sytuacja będzie wyglądała w taki sposób, że ten test, każdy student przystępując do tego testu zobaczy 3 pytania łatwe na temat szczytów i 2 pytania trudne na temat szczytów, ale dla każdego studenta zostanie wylosowana trochę inny zestaw tych pytań, czyli dostanie inne pytania, te 3 łatwe i inne pytania trudne. Co jeszcze możemy zrobić, żeby taki test dobrze skonstruować? Zauważmy, że mamy w tej chwili zapewnione już to, że każdy student dostanie tą samą liczbę pytań łatwych i tą samą liczbę pytań trudnych, natomiast one zostaną wyświetlone na kolejnych stronach i student w ogóle nie będzie świadomy tego, że niektóre z tych pytań są być może łatwiejsze, a inne są trudniejsze. Gdybyśmy chcieli jakiś wstęp do każdej z tych grup pytań dodać, to możemy połączyć te pytania, usuwając te podziały na strony pomiędzy nimi, możemy połączyć te pytania na dwie strony, czyli mamy stronę pierwszą, gdzie są pytania łatwe i stronę drugą, gdzie są pytania trudne. I dzięki temu student przystępując do tego testu, kiedy teraz wrócimy tutaj do naszego egzaminu końcowego i klikniemy pokaż podgląd testu, to na pierwszej stronie student zobaczy 3 pytania łatwe i kiedy kliknie następna strona, to zobaczy 3 pytania trudne. Co jeszcze w takim egzaminie możemy zrobić?
wróćmy jeszcze na chwilkę do edycji zawartości testu i możemy do tych stron dodać również jakieś informacje na początek dla studentów, czyli zanim zaczną odpowiadać na pytania, chcemy im na przykład napisać jakąś instrukcję. Czyli klikamy dodaj nowe pytanie i uwaga, żeby napisać studentowi instrukcję, to wybieramy nie z puli pytań, tylko tutaj jako inne opcje mamy opis. Klikamy opis, piszemy nazwę, na przykład instrukcje do pytań łatwych. Wskaż odpowiedzi na poniższe pytania dotyczące szczytów. I zapisujemy zmiany. Opis jest to po prostu tekst, który możemy umieścić w naszym quizie. Nie jest to faktyczne pytanie. I teraz tę instrukcję przenosimy na początek strony pierwszej. I zobaczmy, w tej chwili będzie taka sytuacja, że ta instrukcja będzie wyświetlana zawsze każdemu studentowi, natomiast pytania następujące po tej instrukcji będą już losowo dobierane i każdy student dostanie je troszkę inne. I w taki sam sposób możemy dodać instrukcję do drugiej strony, czyli też dodaj nowe pytanie, opis, dodaj. Możemy zdecydować, że ten nasz opis będzie się na przykład znajdował w naszej bazie pytań w kategorii domyślnej dla egzaminu końcowego. Instrukcje pytania trudne i napiszemy studentowi, a teraz 2 pytania trudniejsze i dwukropek i zapisujemy zmiany i taką instrukcję możemy teraz umieścić na początku tej strony drugiej zawierającej nasze pytania trudne. Jeżeli zapomnieliśmy o tym, to zawsze możemy wrócić do edycji takich instrukcji i zmienić kategorię, w której dane pytanie, czy dana instrukcja, czy dany opis się znajduje, czyli musimy wyłączyć wtedy tą opcję użyj tej kategorii, ponieważ omyłkowo zapisałem tę instrukcję w kategorii domyślnej dla całego kursu i mogę spróbować przenieść to pytanie do innej kategorii wtedy. Natomiast będzie to kategoria tylko również w ramach całego kursu. Jak widać, tutaj już nie mam możliwości przeniesienia takiego pytania do kontekstu quizu. Jeśli byśmy chcieli przenieść tą kategorię do kontekstu quizu, to nie możemy tego zrobić podczas edytowania tego pytania, tylko musimy się przełączyć do bazy pytań, do edycji. Kiedy wróciliśmy do bazy pytań, odnajdujemy te instrukcje na liście naszych pytań i w tym miejscu możemy wybrać, że chcemy przenieść nasze pytanie do kategorii domyślnej na poziomie testu egzamin końcowy i klikamy przenieść do. I w tej chwili już nasz egzamin końcowy jest pięknie skonstruowany. Kiedy student wejdzie do tego testu, widzi najpierw instrukcje dotyczące pierwszego zestawu pytań, następnie 3 losowe pytania i na drugiej stronie widzi instrukcję do drugiego zestawu pytań i znowu 2 pytania, które są losowo dobierane z kategorii kilku. I jeszcze na koniec jedna istotna informacja. Jeśli z jakiejś kategorii losujemy pytania, tak jak tutaj mamy losowane 3 pytania z kategorii pytań łatwych i 2 pytania z kategorii z pytaniami trudnymi, to gdybyśmy do tego samego testu dodali pytania z bazy, ale w sposób konkretny wybierając dane pytanie, czyli nie na zasadzie dodaj losowe pytanie, tylko dodaj z bazy pytań. I wybralibyśmy na przykład jedno z tych pytań łatwych, konkretne. Zależy nam na tym, żeby każdy student odpowiedział na pytanie o na przykład Giewont. Dodaj wybrane pytanie do testu.
I to pytanie o Giewont jest jednym z pytań łatwych, więc je umieszczamy na tej stronie pierwszej, gdzie mamy pytania łatwe. I teraz uwaga, mamy w sposób konkretny, na sztywno wybrane pytanie na temat Giewontu z kategorii z pytaniami łatwymi, a później są 3 losowe pytania dobierane z tej samej kategorii. To jeśli będziemy mieli taką sytuację, to te 3 losowe pytania na pewno żadne z nich nie będzie pytaniem o Giewont. Czyli skoro już Giewont został dodany w sposób konkretny na sztywno, to wtedy już nie podlega to pytanie losowaniu, czyli będziemy te 3 pytania mieli już inne. W ten sposób możemy zapewnić, że każdy student dostanie pytanie o Giewont, natomiast pozostałe 3 pytania łatwe będą już w sposób losowy dobierane z tej kategorii.